Czy wy sobie zdajecie sprawę, że ja jeszcze mam do zrobienia w Mali 933 km? W takim tempie, w jakim aktualnie się to dzieje, to będzie to trwało około miesiąca. Wow, się wywalił, ty. Szanowni Państwo, witam w trzecim odcinku z serii Mali, jak to daleko. Jesteśmy w kraju mało turystycznym, jesteśmy w kraju mało znanym, co tutaj dużo mówić. Jesteśmy w kraju, w którym motor jest ponad wszystko, ale będziemy go poznawać blisko lokalnych, poznawać, odkrywać i wyciągać wnioski, bo to jest najważniejsze, szanowni Państwo. Jesteśmy nieopodal 40 km od granicy z Senegalem, ale na spokojnie, jedziemy, idziemy, wszystko co możemy. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, moi drodzy, a ja się zabieram za podróż i zabieram Was i zapraszam Was w sumie w tęże podróż. Pozdrawiam serdecznie z Mali, no i lecimy. Mówcie co chcecie, ale dla mnie świat się tutaj zatrzymał. Tutaj naprawdę nie ma białych, w sensie są Chińczycy, ale Chińczyk to Chińczyk. Takich wiecie, obcokrajowców poza Chińczykami mało tutaj, ludzie się dziwią. O co chodzi? W ogóle nie rozumieją, dlaczego my, Europejczycy, tak w ogóle podróżujemy, męczymy się bez jakiegoś takiego widocznego celu. Przecież my nie jedziemy kupować czy sprzedawać złota. Nie ma dla nich celu. Oni tego nie rozumieją i ja to w zupełności rozumiem, że oni tego mogą nie rozumieć. W 3 zdaniach pojedynczych. Hotel Falemé. Mury hotelu rozgrzane do czerwoności. Brak wody, brak energii. Dziękuję. Trzymajcie się. Ciekawe, czy woda będzie. Ale gorąca woda. O kurde. O kurczę. Poranna toaleta. Bo nie było tam możliwości. Najchętniej to bym prysznic wziął, ale nie ma jak. A w tych jeziorach, pamiętajcie, w Afryce w jeziorach się nie kąpiemy. Motylica wątrobowa, coś wam mówi? Jak was dopadnie, to was skręci jak nie wiem co. O kurde, jak dobrze. O, jak dobrze. Od razu lepiej. W rzece jeszcze można by było się wykąpać, ale z rzeką to jest tak, że też bardzo dużo tam niepotrzebnego syfu, chemikaliów wrzucają, więc to też nie jest takie bezpieczne. Słuchajcie, wskoczyłem do autobusiku, bo perspektywa złapania czegokolwiek była bardzo słaba. No jestem w autobusie, ale zobaczcie, jak ta maszyna wygląda. Zobaczcie, on ledwo jedzie, moi drodzy. Ale najważniejsze, że do przodu chłopaki by mnie zostawili. Nogę wsadziłem do drzwi. Zobaczcie, jakie strome schody. No i ziomek już nie mógł zamknąć. A teraz standard pasażerski. No powiedziałbym, ważne, że jedzie. Kurde. Grubo, co? No i co? I ktoś z was powie, o lipa kierowniku. Jedzie. Tu się liczy, aby do przodu, a nie jakieś tam detale. W cenie biletu jest poduszka. Poduszka wypchana, nie wiem czym. Jakąś taką gąbką twardą. Zapluta 200 razy, ale jest. Badajcie na to, że w autobusie nawet dziura jest.
Czajcie, dziura w podłodze. O, 3-osobowe fotele. Tego nie grali jeszcze. Kurde. Tutaj się zawaliło, delikatnie mówiąc, ale takie jest życie. Ciekawe to jest, że 3 fotele. No. Kurde, badajcie, popiół przepalone, fajki palą w autobusie. Ciekawe, co? W sensie samo przejechanie tym autobusem to już swego rodzaju przygoda pokazująca realia tutejsze, malickie. Tak jest, tak się odmienia. O kurczę, to będzie trwało 100 lat, a nawet 120. Takiego stanu dróg się nie spodziewałem. Chociaż było to możliwe, ale że aż tak, to jestem zdziwiony. Badajcie teraz. Tutaj pokażę wam z tej strony. Fajura leci. Normalnie. Tutaj nikt się nie cyka w temacie, czy odpalać, czy nie. Jedziesz, klient nasz pan wymaga. Chce fajurę zapalić, to fajura leci, nie? Jechali po 40 kilometrach. Już nie jedziemy, ale... Czekaj. O kurde. Merci. Nieźle. Ty, autobusem podjechałem, nic nie płacę. Nie wiem, o co chodzi. Przesiadkę mi tutaj organizują. Komedia. To jest niesłychane. Oni mnie z czystego serca podwieźli. Czajcie? Z czystego serca. I tutaj, żeby jeszcze koleżka mnie przeprowadził i pokazał, gdzie ja mam tutaj, wiecie, iść. Ciekawe, no. O kurde. Dzieci ze szkoły wracają. A to jest Fiena. Fiena to nic innego jak butelki wody. Tutaj trochę widać, nie będę pani rozrywać. Najbardziej to mnie, wiecie co zaciekawiło? Czysta woda to jest podstawa w Afryce. Nie ma co ukrywać. Od tego to chroni przed wieloma chorobami. Ale zobaczcie tutaj, kto jest klientem. City UNICEF Bamako. Kojarzycie nazwę? Kojarzycie organizację non-profit? To właśnie tak działają organizacje non-profit, że z tego, co robią, musi być profit i to duży profit. Czyli co? Normalnie marka sprzedająca wodę, a woda kosztuje tutaj 3 zł. Jak na te warunki, moi kochani, to jest bardzo dużo. 3 zł, kochani, to jest bardzo dużo i oni robią biznes. A przekaz medialny jaki jest? Przekaz medialny jest jaki jest. Pomoc Afryce, pomagamy ile możemy. I to jest życie, całe to jest życie nasze, kochani. Kupiłem wodę, kupiłem napitek u pani w lokalnym. To niesamowite, jak organizacje pozarządowe ciągną z Afryki pod przykrywką tego, że pomagają. To jest, ręce opadają, moi drodzy, ręce opadają. Wielokrotnie dotykam tego tematu, będąc tutaj. Tego się chyba nie da zatrzymać. Przekaz medialny, jak to pięknie pomoc leci i to wszystko. Słuchajcie, chcecie pomagać? To pomóżcie najpierw swoim w Polsce, a później zabierajcie się za pomaganie Afryce. Bo pamiętajcie, im dłuższa droga pieniędzy, przez którą płynie pieniądz do danego miejsca pomocowego, tym większa korupcja i tym większe prawdopodobieństwo, że ten pieniądz się po prostu rozpływa. Koniec, kropka. Nie ma żłobka.
Dosłownie. Miało być na żłobek, ale starczyło tylko na mały plecak dla dziecka. Mercedes na malijskich blachach, szanowni. Ale sytuacja jest taka, że krowa ma kilka żołądków. To wiecie, krowa jest żwaczem, więc tam zachodzą procesy fermentacji, procesy gnilne. Ta jedna z części żołądka to nic innego jak żwacz. No i w tym żwaczu te bakterie, one pracują. No i i ogólnie jak krowa... Salam alaikum. Hello brother. No merci beaucoup. Jak krowa nie odbeknie, no to te gazy się gromadzą i ona puchnie. I słuchajcie, jak w czas nie przebijesz tego żołądka, żeby te gazy się ulotniły, to co ona? To ona wybucha. No i tamci goście zapakowali tą krowę, bo na słońcu ona 1 dzień, 2 dni i ona wybucha. Lokalni wiecie co mówią? Lokalni mówią, że to złe duchy, że to są złe duchy, że coś będzie się złego działo, nie? To takie lokalne legendy. Ale my wiemy przecież o co chodzi, że jak masz fermentację, jak się nażył tej zielonej trawy, ona fermentuje moment. I innych tutaj roślinek, one fermentują moment, więc te krowy po prostu chodzą nabite jak zegarynki. I teraz wyobraź sobie, idziesz tak drogą, leży krowa i w pewnym momencie wybucha. W promieniu myślę, że na 15 metrów wszystko jest obryzgane. Wiecie czym, wiecie jak i wiecie dlaczego. Powroty ze szkoły, witam serdecznie. Ktoś pierwszy raz białego widzi? Ręka do góry, witam. Salam alejkum. Zatkao? Kakao? Dzika Afryka. Jak ktoś was bacznie obserwuje, to większość społeczeństwa, to nawet widać na odcinkach, to młodzi ludzie. 60% społeczeństwa nie przekroczyło wieku 25 lat. Śmiertelność wysoka. Się długo nie żyją. Ale to się zmienia ze względu na pomoc z zewnątrz. Więc siłą rzeczy ci ludzie po prostu przeżywają dłużej. Biorąc pod uwagę dane populacji z lat 90., to Mali liczyło około 9 milionów ludzi. Aktualnie po 30 latach, w 2025 roku Mali liczy około ponad 22 miliony ludzi. Ogromnie dużo jak na kraj, którego zasoby takie do życia są ograniczone w pewien sposób. I to widać. Zobaczcie na odcinkach, jak jeszcze na kolejnych, jak ten kraj wolno się rozwija. A biorąc pod uwagę kilka stuleci wstecz, to był jeden z bogatszych krajów na świecie. Na świecie. Timbuktu, na północy, miasto, które leżało na szlaku handlowym, które było takim legendarnym, które jest wciąż legendarne, używane często w filmach, w bajkach. Miasto afrykańskie. Zobaczcie, jak czas potrafi odwrócić losy zarówno ludzi, jak i miejsc na mapie świata. Zobaczcie, normalnie ogłoszenia ludzi, że kupią złoto z wykrywaczami metali, te sprawy. O. Tamto to na końcu to chyba diamenty bardziej, bo przynajmniej tak to wygląda, niż złoto. Lido, popular game in Mali. O, a my tutaj... Salam alejkum. Okej. Tutaj herbatka lokalna. Zdrowie Afryki. Mali, the best. Voilà. Tadam. Siedzimy z chłopakami, pijemy, oni grają. Nie chce mi się jechać, w sensie nie mam siły. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że ja jeszcze mam do zrobienia w Mali 933 km?
takim tempie, w jakim aktualnie się to dzieje, to będzie to trwało około miesiąca. Ale do czego chciałbym zaznaczyć, siedzę, piję tam herbatkę z chłopakami. Chłopaki czytać nie za bardzo po francusku, a może i w ogóle czytać nie potrafią, nie wiem, ale obgadują przeprawę z Maroka do Hiszpanii. I ja im mówię, że panowie, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby się tam, wiecie, przedrzeć, bo tam jest po prostu woda. Tam jest dłuższy dystans w ogóle między krajami, w sumie między kontynentami, że tam jest woda, że tam nie przejdziesz lądem. Pokazuję im na te zdjęcia satelitarne, tak wiecie, żeby tego. On mówi, ci ludzie podchodzą i tak mówią, ty, tam jest woda. Tam jest woda, tam nie przejdziesz, tam trzeba płynąć łódką. Tam trzeba przepłynąć. Słuchajcie, no jednym słowem rozwaliłem im tak zwany tajny plan przedarcia się przez Maroko do Hiszpanii. O kurde, komedia. Zalewa. Ja tak, wiecie, jak pójdę na tą herbatkę, posiedzę z nimi, pogadam. Oni tam ogólnie pogadają, jakie mają tam plany życiowe. Mówię, no szaleństwo. To jest dopiero szaleństwo. Nie to, że ja jestem w Maroku, nie w Maroku, tylko w Mali. Szaleństwem jest naprawdę to, co niekiedy oni mają w głowie. I pomimo tego internetu wszechobecnego, to wciąż, zobaczcie, to planowanie jest na bardzo, że tak powiem, niskim poziomie, ale i ta świadomość świata też jest na bardzo niskim poziomie, co pokazuje, że przedarcie się do Europy, gdybym ja teraz po 13 latach mieszkał tutaj i miał tą wiedzę, co mam i chciał się przedrzeć przez te wszystkie kraje na północ do Europy, to ja bym to zupełnie inaczej ugryzł. Inaczej bym to ugryzł, ale oni idą takim utartym schematem. Mordula, 933 km. Czy ty sobie wyobrażasz, żebyśmy jechali razem motorem? Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Słabo dzisiaj idzie. Tak słabo, że w ogóle nie wiem, o co chodzi. Pierwsza czarina mauretańska. Na łańcuchu pod drzewem. My tutaj łapiemy stopa w takich okolicznościach przyrody. Bo tutaj trochę cienia jest, o tutaj, pod drzewem. Proszę zobaczyć, więc no to jest jedyne miejsce rozsądne, żeby tak stanąć. Baba 10 million touch. Zakład fryzjerski 1000 sefa, czyli baba 10 milionów dotyków. Oj, zaraz by stuknął. Sam koniec. 6,50 do fryzjera. To jest cena. Tu złapałem tego z kolegami jadę. Tirem. Piwko wiozą. Zaraz będziemy robotę robić, a nie to, co wy, kurczę, siedzicie, herbatkę popijacie. Ja w Mali na robocie. Mordo, zobacz, jaka blokada w tirze. Jedę zobaczyć, co chłopaki tam świrują. Bir. Bramali. Bramali. Tutaj, słuchajcie, piwko będą wyładowywać, Bramali. Na podróże trzeba zarobić. Okazało się, że tam chłopaki będą bardzo długo. Oni muszą wszystko wyładować i tam załadować raz jeszcze. Więc mówię, jak będziecie mnie widzieć, no to możecie mnie jeszcze zgarnąć, że tak powiem, po znajomości. Oni powiedzieli, że spoko. Powiem wam, że no taki ten stop tutaj tak słabo idzie i taki nieprzewidywalny w tym wszystkim, że przejechanie nawet 30 km wydaje się wyzwaniem ogromnym. Chłopaki na robocie. Młodzi chłopcy z takimi puszkami, którzy zbierają często po prostu zbierają na czesne do madrasy, do szkoły koranicznej, a jeszcze inni po prostu przez rodziców wysłani, żeby sobie trochę pożebrali, coś przynieśli do domu, a jeszcze inni sami z siebie, bo nie ma co robić, to człowiek pójdzie, trochę zarobi, że tak powiem, na cukierkach. Zobaczcie, jaka fajna perspektywa. Tutaj jest targ. Oczywiście wieczorem się ten targ ogarnia, albo z rana, w 2 porach. A tam z tyłu już jest normalnie, wiecie, burz. Kurczę, jak to wygląda. Jacie. Słupy energetyczne, tak zwane słowo sandała. Stoi. Zdaje egzamin, zdaje. Przyjdzie mocniejszy wiatr, to i słupy polecą i elektryka padnie.
Tutaj nawet autobusy, jak jedzie autobus, to kolega z cementowni, mamy to? Kurde, co to jakieś fatum totalne, słuchajcie. Jakieś totalne fatum mnie tutaj w Mali prześladuje, ale to się musi odmienić, bo, że tak powiem, po deszczu zawsze wyjdzie słońce. Dzisiaj przejechałem autostopem 30 km i przeszedłem z 10. Temperatura na zegarze 43-44 stopnie. Jedyny kraj, w którym można było zobaczyć, zaobserwować podobną... No, Kati. No, to nie Bamaku, to one second. Tutaj przystanek autobusowy, tutaj może coś złapie jakiś autobusik, ale jedyna taka sama sytuacja, z którą się teraz mierzę, miała miejsce, moi drodzy, miała miejsce w Nigerii, gdzie cały czas były tak, że tak powiem, wioski, miasteczka i na dobrą sprawę nie było ciężko w ogóle złapać cokolwiek, pomimo że coś tu jedzie, ale no bardzo ciężko, bardzo ciężko. I do video, jest. Ja tutaj na przystanku autobusowym, tutaj kolega z Kamerunu, chrześcijanin, w drodze, że tak powiem, po lepsze jutro do Europy. Dużo tutaj takich jest, oni przeważnie wpadają do jakiegoś kraju, sobie pracują, on tu pracuje na stacji i krok po kroku popracuje sobie i się próbuje przebić dalej. No tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, ile podsypki było. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jak się zagapisz w nocy, no to wyskoczysz jak Filip, że tak powiem, z konopi. Ojejku, tutaj tak pali słońce. Ja wiem, że ja narzekam w tym odcinku, ale żebyście byli świadomi, że w takiej temperaturze... O Jezu, i nie lubię tego w ogóle dźwięku łopaty i piachu, jak się obciera. Normalnie aż mi w zębach to stoi. Podejście numer 4774 dzisiejszego dnia w próbie złapania transportu do Kate. No zobaczymy, czy mnie wezmą, czy nie wezmą. Zobaczymy. Próba zakończona tak zwanym fiaskiem. Mali, co ty robisz z człowieka? O co chodzi, że tutaj jest jakiś fatum? Fatum. Koleżkę tutaj spotkałem z Kamerunu. Już w drodze 2,5 roku. Długo. Cały czas z lądem, cały czas bez papierów. W drodze do Hiszpanii albo do Algierii albo do Włoch. Był już w Algierii, przebił się, a to słuchajcie, to nie jest takie proste. Zobaczcie sobie na mapę z Kamerunu, żeby się przebić do Algierii, to jest kawał drogi. Mówimy tutaj nieoficjalną drogą. No i ziomek to zrobił, ale w Algierii go cofnęli. No i on cofnął się tutaj do Mali. Mówię do niego, stary, kurczę, co ty tutaj robisz? To jest naprawdę drogo i powinieneś tutaj zmienić taktykę działania, nie? Ale powiem wam, że czasami trafiam na takich wytrwałych ludzi, którzy, wiecie, zmierzają ku północy, że tak powiem. Północna gwiazda. Jestem w szoku, nie? Jaka to jest motywacja, jaka siła. On mówi, że mu brakuje pieniędzy, żeby kontynuować. Ja mówię, no to mordo, to autostopem ładuj. Jedź tam, gdzie ludzie mili, jedź tam, gdzie tanio. Algieria, okej, mili ludzie, tanio. Gambia, mili ludzie, tanio. Niesamowite, ilu ludzi spotykam, którzy są, wiecie, w drodze, nie? Po lepsze jutro. Ziomek tutaj utknął na 8 miesięcy, pracuje, zbiera pieniądze, ale mówi, że co nie zarobi, to przeje albo, że tak powiem, prześpi, nie? Bo tutaj za kąt też musi zapłacić. A ja dzisiaj znowu pod namiotem będę kimanderował, ładował, bo ja tu perspektywy żadnej nie widzę. Naprawdę. Mordo, biegnę. Katie? 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 7000. Katie? 7000. 7000. 7000.
Okay, okay. 1 second. Uwaga, uwaga. Oj. Sorry. Merci beaucoup. Salam alaikum. O kurczę, jak gorąco. Ledwo się przebiłem. Zobaczcie plecak tutaj. Tutaj ten, który biletowy. Pan biletowy z Gambii. W pełni po angielsku, normalnie wszystko. Kierowca też z Gambii. Autobus z Gambii jedzie. Niesamowite. Ciekawe to. Ale jakie pomocne tutaj chłopaki. Wow, jestem w szoku. Gambijczyków bardzo lubię. Gambia jako kraj jest naprawdę bardzo ciekawym kierunkiem do zwiedzania. Piekło, ale w autobusie gorąco. Nie wiem, jak ja to przejadę, biorąc pod uwagę, że mam chorobę lokomocyjną. Nie wiem. Ale musimy się trochę ruszyć, bo ja normalnie tutaj korzenie zapuszczę. This is Yulusa. Salam alaikum. Hello, brothers. Yulusa travel from Gambia by bus. He working here by bus. Gambia, Senegal, Mali, Burkina, Benin. Taka trasa. And come back. Sure. How many days? Maybe 25 days. 25 days. Yeah. By bus. No. Maybe 8 days. 8 days. Yeah. To Benin, Gambia, Benin. Yeah. And 8 days Benin, Gambia. Yeah. 16 days. Yeah. 16 dni. Wow, long journey, brother. Bardzo długa droga. Tak zarabiają tutaj. Dacie wiarę? 16 dni tam i z powrotem. Ziomeczek tym busem leci, żeby zarobić. Taki biznes. Taka droga. Miałem jechać 200 km, a pojadę 50, bo wymiotuję już. Mówię do chłopaku, że wysiądę. I make the video of the road. Yes. Not sure. I can't take this out. I describe. Yeah. Very difficult. I mówię, że jadę za 50 km, w sensie za 20, bo 50 to w sumie z nimi przejadę, ale nie daję rady. Jest po prostu tak źle, że nawet gwoździe nie pomagają. Zobaczcie, taka jest cała droga. Kolejne 500 km to może ciutkę mniej, 400 ileś do stolicy jest taka droga. O kurde. Przekichane. I ta droga ma lat 5 albo 6. Międzynarodowa, internacjonalna. Teraz, szanowni państwo, wiecie, jakiej trasy nie brać. Ja cię kręcę. Przecież ta trasa będzie dla mnie trwała 100 lat. Ledwo zipie. Ja rowerem ją szybciej przejadę. Kurczę. Wow, się wywalił, ty. Kurczę. No tak, takie różnice wysokości. Ja cię. U mnie noc, ja tam lecę. Ja zaraz wysiadam, bo już nie daję rady. Wiecie co? Przejechałem z nimi 50 km niecałe. Zrezygnowałem, bo miałem normalnie taką chorobę lokomocyjną, że nie byłem w stanie tego opanować. Zapłaciłem im za 220 km i później tam próbowałem odzyskać trochę pieniędzy i faktycznie trochę się udało, ale
Niestety na minus dla mnie. Po 50 km wysiadam w jakiejś tutaj, jestem małej wiosce pośrodku buszu. Nic tutaj nie ma oprócz jednego sklepu. Ale co, postawię namiot i pójdę sobie spać w buszu, bo no innej opcji nie ma. Nie spodziewałem się, że będzie aż taka zła droga. W życiu nie widziałem tak złej drogi międzynarodowej. I chyba nie zobaczę. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie jest tragiczna. No więc, moi drodzy, kończymy odcinek. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. Mile widziane. A słyszymy się w kolejnym odcinku kolejnego dnia. No bo tutaj już nawet Salomon nie naleje. Tutaj już nic nie da się wysandałować. Tutaj tylko trzeba iść postawić namiot i tyle. Najgorsze jest to, że ilość baterii, ilość energii w mojej elektronice się pomału i bardzo szybko kończy. No niedobrze, kierowniku. Lipa totalna. No ale to nic, jutro nowy dzień, nowe możliwości. Pozdrawiam serdecznie z Mali, gdzieś z buszu. W sumie nawet nie wiem gdzie. Czołem. Hey,